Dzisiaj omówimy, jakie są zagrożenia dla naszej prywatności. Takim zagrożeniem są CBDC, cyfrowe waluty banków centralnych, choć obiecują wiele korzyści, niosą ze sobą również poważne zagrożenia dla naszej prywatności. W przeciwieństwie do gotówki i złota, które zapewniają anonimowość w transakcjach, CBDC są w pełni cyfrowe i mogą być śledzone przez władze. Jak myślisz, dlaczego CBDC jest potencjalnym zagrożeniem dla prywatności? Potrafią one śledzić każdą transakcję. Każda transakcja dokonana przy użyciu CBDC może być rejestrowana i analizowana przez władze. To daje im możliwość stworzenia szczegółowych profili finansowych obywateli, śledzenia ich wydatków i potencjalnie wpływania na ich decyzje ekonomiczne. Może nastąpić cenzura finansowa. Rządy mogą wykorzystać CBDC do blokowania transakcji określonych osób lub organizacji, co może prowadzić do ograniczenia wolności słowa i działalności gospodarczej. Tak działo się podczas strajków w Kanadzie. Następnie brak anonimowości. W przeciwieństwie do gotówki, CBDC nie zapewnia anonimowości. Każda transakcja jest powiązana z konkretnym użytkownikiem, co ułatwia śledzenie przepływów finansowych i kontrolę nad obywatelami. Jedna z najgorszych, jaka może nas spotkać, to wykluczenie finansowe. Osoby nieposiadające dostępu do urządzeń elektronicznych lub internetu mogą zostać wykluczone z systemu płatności opartego na CBDC. Czy jest to zagrożenie dla wolnego rynku? CBDC mogą być wykorzystane do wprowadzenia negatywnych bodźców ekonomicznych, takich jak podatki od wydatków czy ograniczenia dotyczące korzystania z gotówki. Dlaczego gotówka i złoto są lepsze pod względem prywatności? Zapewniają anonimowość transakcji. Gotówka i złoto umożliwiają dokonywanie transakcji bez konieczności ujawniania swojej tożsamości. To zapewnia wysoki poziom prywatności i chroni przed nadmierną inwigilacją. Są niezależne od systemów elektronicznych. Gotówka i złoto nie są zależne od funkcjonowania systemów elektronicznych, co czyni je bardziej odpornymi na awarie i cyberataki. Następnie ochrona przed inflacją. Złoto, jako środek wymiany o ograniczonej podaży, jest naturalną ochroną przed inflacją i dewaluacją walut fiatowych. Teraz krótkie podsumowanie. Wprowadzenie CBDC może prowadzić do poważnych ograniczeń prywatności i wolności jednostki. Choć CBDC oferują pewne korzyści, takie jak większa efektywność płatności, to kosztem utraty anonimowości i zwiększenia kontroli rządu nad gospodarką. Gotówka i złoto, jako tradycyjne środki wymiany, nadal zapewniają wyższy poziom prywatności i niezależności finansowej. Ważne jest, aby prowadzić szeroką debatę publiczną na temat wprowadzenia CBDC i rozważyć wszystkie potencjalne konsekwencje dla społeczeństwa. W tych czasach kryptowaluty, złoto i gotówka są postrzegane jako alternatywy dla prywatności. Dyskusja o prywatności w erze cyfrowej nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza w kontekście wprowadzania cyfrowych walut banków centralnych, CBDC. Tradycyjne formy pieniądza, takie jak gotówka i złoto, często postrzegane są jako ostatnie basszani prywatności finansowej. Gotówka to klasyczny bastion prywatności. Przede wszystkim anonimowość. Transakcje gotówkowe są w dużej mierze anonimowe, co utrudnia śledzenie przepływów finansowych. Po drugie, niezależność od systemów elektronicznych. Gotówka nie wymaga dostępu do internetu ani urządzeń elektronicznych, co czyni ją bardziej odporną na awarie systemów. Następnie, ochrona przed inflacją. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu gotówka chroni przed inflacją, zwłaszcza w okresach niestabilności gospodarczej. Złoto to wieczny skarb. Złoto od wieków było uważane za bezpieczny środek przechowywania wartości, odporny na inflację i dewaluację walut. Posiadanie złota nie wymaga rejestracji w żadnych systemach, co zapewnia wysoki poziom anonimowości. Z kolei kryptowaluty nie są kontrolowane przez żadną centralną instytucję, co utrudnia cenzurę. Mają też potencjał do wzrostu wartości. Niektóre kryptowaluty mogą generować wysokie zyski. Podsumowanie. Każda z tych form przechowywania wartości ma swoje zalety i wady. Wybór najlepszej opcji zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Jeśli priorytetem jest maksymalna prywatność, gotówka i złoto wydają się lepszym wyborem. Kryptowaluty mogą być interesującą alternatywą dla osób poszukujących zdecentralizowanych rozwiązań finansowych. Ważne jest, aby pamiętać, że sytuacja prawna i technologiczna dotycząca prywatności finansowej jest dynamiczna i może ulec zmianie w przyszłości. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i subskrypcję.
Tworzymy powoli swoją ekipę. Rozwijamy się i ulepszamy filmy dla Was. Oglądajcie kanał Kryptonol.